Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przedstawię Wam analizę i omówienie silnika 1.2 TCE D4FT, H5FT oraz 1.2 DIG-T. Jest to ten sam silnik co 1.2 TCE, który pod tym oznaczeniem występuje w koncernie samochodach Nissana. Jest to ta sama jednostka. 1.2 TCE to nazwa dwóch różnych silników i dwóch różnych konstrukcji. Seria D4FT to pierwsze kroki Francuzów w erze downsizingu. Produkowano go od 2007 do 2011 roku w odmianie 74 koni oraz od 2010 do 2013 roku jako jednostkę 75-konną. Jako podstawę modyfikacji wzięto silnik serii D z lat 90. i dodano do niego niewielką turbinę. Konstrukcja oparta o żeliwny kadłub z rozrządem opartym na jednym wałku, napędzana paskiem z pośrednim wtryskiem paliwa, była w miarę trwała. Na zużycie silnika wpływał sposób eksploatacji, w tym zbyt dynamiczna jazda. Silnik napędzał samochody Renault, takie jak Clio, Twingo czy Modus. Stara konstrukcja cierpiała na usterki spowodowane wadliwą konstrukcją sprężyn zaworowych, co objawiało się nierówną pracą silnika i hałasującym rozrządem. Konstrukcja zmagała się także z problemem brudzącej się przepustnicy, co powodowało gaśnięcie silnika i małą moc. Zdarzały się również egzemplarze z przegrzanymi głowicami i zatartymi turbinami, co wynikało z nieregularnej wymiany oleju i eksploatacji w górnej granicy obrotów silnika. W 2012 roku wprowadzono silniki 1.2 TCE H5FT i 1.4 TCE, będące zupełnie nową aluminiową konstrukcją i nie mającą ze starym 1.2 TCE nic wspólnego. Silniki zostały oparte na silniku HR Nissana wprowadzonego na początku XXI wieku. W odróżnieniu od starej konstrukcji, tutaj wprowadzono wtrysk bezpośredni, który dał zadowalające rezultaty. Spalanie wynosiło średnio poniżej 7 litrów na 100 km, a silnik pracował cicho i był bardzo dynamiczny. W 2015 roku wprowadzono wersję tej odmiany pod nazwą Energy i tym silnikiem dzisiaj się zajmiemy. W większości wyeliminowano problemy wieku dziecięcego. Jednostka jest seryjnie wyposażona w system start-stop oraz system odzyskiwania energii podczas hamowania, znany jako ESM. Jest to układ odzyskiwania energii podczas hamowania, pozwalający zmniejszyć obciążenie silnika poprzez odłączenie alternatora, gdy nie pracuje on z dużą wydajnością. Silnik nie posiada seryjnego wyposażenia w filtr GPF, ponieważ osiąga maksymalny moment obrotowy przy 3000 obrotów na minutę, to jazda z wyższymi prędkościami nie ma sensu i agresywna jazda bądź przyspieszanie na wysokich biegach przy niskiej prędkości obrotowej silnika powoduje zerwanie prowadnic w rozrządzie, a także jest jedną z przyczyn usterek w tym silniku. Ta uwaga dotyczy wszystkich współczesnych wysilonych silników z turbiną, przy czym elastyczność silnika będzie różna dla różnych silników. Niemniej jednak z wykresów jasno wynika, że po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego spada on. Może również spaść ciśnienie smarowania. Silnik się przegrzewa i nie ma siły po załamaniu krzywej. Praktycznie najwyższy moment jest na skrzyżowaniu wykresów. Silniki 1.2 TCE zostały zamontowane w 600 000 samochodach. Silnik zastąpił 16-zaworowy 1.6 w grupie Nissan-Renault. Silnik spełniał wymogi normy Euro 5. Silnik osiągał od 100 do 132 koni mechanicznych. Produkcja zakończyła się w 2018 roku, gdy został zastąpiony przez opracowany przez Renault wspólnie z Mercedesem i Nissanem 1.3 TCE H5HT o pojemności 1332 cm3, ale o tym silniku opowiem następnym razem. Modele, w których stosowano silnik H5FT w latach 2012-2018 to
Dacia Duster, Dacia Logi, Dacia Docker, Renault Kangoo, Renault Megane Trójka, Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Mercedes Citan, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan Pulsar. Teraz pozwolę sobie omówić eksploatację silnika 1.2 TCE i innych silników wysilonych z bezpośrednim wtryskiem 1.3 TCE, 1.2 PureTech w oparciu o opracowanie własne na podstawie instrukcji Stellantis do konkurencyjnej jednostki 1.2 PureTech. Eksploatacja silnika z użyciem paliwa 98 ze sprawdzonych stacji paliw, niechrzczone, aby zapobiec spalaniu stukowemu. Jazda na benzynie 95 może powodować zmniejszenie osiągów, a w dalszej perspektywie na skutek spalania stukowego wypalenie tłoków, zaworów, uszkodzenie głowicy, uszkodzenie układu oczyszczania spalin. Należy stosować do paliwa dodatek np. Tunam Microflex 978 lub inny, który usuwa osady paliwowe z komory spalania i denka tłoka. Środek czyszczący zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w wyniku niekontrolowanego spalania przed zapłon, które pojawia się w związku z pracą jednostki napędowej raz na rok lub co przegląd, a także warto stosować uszlachetniacze smarujące. Gdy silnik jest często eksploatowany na krótkich dystansach i nie ma okazji się rozgrzać, to na skutek przedostawania się benzyny do oleju może zachodzić zjawisko degradacji właściwości smarnych. Warto olej zmieniać co około 10 000 km, w wypadkach jazdy na trasie nie rzadziej wymieniać olej niż co 15 000 km. Wymiana oleju powinna wiązać się z kontrolą stanu czystości układu olejowego i rozrządu. Należy stosować płukanki oraz uszlachetniacze smarujące. Unikanie przyspieszania na wysokim biegu i przy niskiej prędkości obrotowej silnika, ponieważ w skrajnych przypadkach może to prowadzić do zerwania prowadnic łańcucha rozrządu. Przejdźmy teraz do awaryjności. Obecnie toczy się przed sądem w Paryżu sprawa pozwu zbiorowego, który dotyczy aut produkowanych od 2012 do 2016 roku i związany jest z konsumpcją oleju przez wyżej wymieniony silnik. Na chwilę obecną postępowanie jest w toku. W niektórych publikacjach prasowych można znaleźć określenie, że 1.2 TCE z grupy Renault-Nissan to silnik wysilony i bezawaryjny. Stwierdzić należy, że mimo paru wadliwych egzemplarzy silnik 1.2 TCE zasadniczo nie posiadał wad konstrukcyjnych, które powodowałyby przedwczesne awarie i szybsze zużycie. Według mechaników wiele zależy od szczęścia przy zakupie danego egzemplarza. Trzeba zachować czujność przy silnikach 1.2 TCE z okresu od października 2012 roku do czerwca 2016, gdzie występował problem nadmiernego zużycia oleju, prowadzącego w skrajnych wypadkach do zatarcia się silnika, jeśli użytkownik nie badał poziomu oleju w silniku. Jest prawdopodobne, że przedmiot procesu toczącego się w Paryżu oparty jest na pojawiających się we francuskojęzycznych mediach niesprawdzonych i podlegających weryfikacji przez sąd informacji, że w początkowej fazie produkcji tego silnika nastąpiły przerwy łańcucha dostaw i dystrybucji materiałów, takich jak łańcuch Morsa oraz elementów koniecznych do obróbki gładzi cylindrów zmniejszających tarcie. Renault wiedziało o tym problemie i próbowało łatać łańcuchy dostaw stosując zamienniki. Największy problem związany jest z wadliwymi uszczelnieniami cylindra tłokowego na skutek wadliwych materiałów. Powodowało to spalanie oleju przez ten silnik. Wówczas świadomość użytkowników nie była na tyle rozwinięta, żeby kontrolować stan oleju i często na interwały serwisowe przyjeżdżali z pustą miską olejową. Inna teoria głosi, że nieprawidłowo została skalibrowana praca silnika, w wyniku czego olej był zasysany przez tłok do komory spalania lub olej dostawał się przez wadliwie pracujący EGR. Do dziś nie wyjaśniono początkowych problemów z nadmiernym spalaniem oleju przez tę jednostkę, aczkolwiek zostało wymienione oprogramowanie, a w 2015 roku silnik został zmodyfikowany i otrzymał nazwę Energy. Przeprogramowany został prawdopodobnie zawór recyklingu oleju. Wadliwy mógł być również czujnik spalania stukowego na cylindrze pierwszym i czwartym, przez co pojawiało się wypadanie zapłonu trzeciego cylindra. Objawem powyższego to charakterystyczne kliki w silniku. Innym problemem była awaria czujnika spalania stukowego.
która powodowała jednoczesny zapłon we wszystkich cylindrach i zatrzymywanie się silnika w jednej pozycji. Skutkiem powyższego było również przedwczesne zużywanie się świec zapłonowych. Sprzężenie powyższych awarii mogło być powodowane zabrudzeniami silnika i osadzającym się nadmiernie nagarem. Szacuje się, że problem dotyczy 25% pojazdów z początkowej fazy produkcji. Renault przeprogramował komputer, aby zmniejszyć różnicę ciśnień pomiędzy kolektorem a miską olejową. Przeprogramowano też kalkulator, aby spalał mniej oleju. Innym problemem były wadliwe napinacze w pojedynczych egzemplarzach po około 50 000 kilometrach. Awaria objawiała się stukotem na zimnym silniku i wynikała ze zluzowania łańcucha rozrządu przez napinacz. Poluzowany łańcuch bił o obudowę rozrządu i powodował przedostawanie się opiłków do systemu olejowego, co następnie powodowało uszkodzenie sprężarki i pozostałych elementów układu napędowego. Według grupy Nissan-Renault 90% zgłoszonych wniosków o pokrycie kosztów napraw zostało uwzględnionych, a wady usunięto w całości lub w części na koszt koncernu. Po aktualizacji oprogramowania w czerwcu 2016 roku nie odnotowano występowania większości wyżej wymienionych problemów. Po teście na dystansie 200 000 km panewki i łożyska nie wykazywały objawów zużycia. Prawidłowo serwisowany silnik nie wykazywał objawów zużycia gładzi cylindrów. Prawdopodobnie nie został rozwiązany problem z czujnikiem spalania stukowego. Nie wiadomo, z czego on wynika. Czy to problem montażu pojedynczych egzemplarzy, czy może jego umiejscowienia. Rozwiązanie tej usterki jest niemal niemożliwe z uwagi na problemy w diagnozowaniu. Z tych też względów Renault porzucił ten silnik w 2018 roku. Odnotowane inne lub powiązane sporadyczne usterki silnika 1.2 TCE, nierówna praca silnika oraz brak mocy wskazujące na uszkodzenie cewki zapłonowej, której wymiana powinna zamknąć się w kwocie około 500 zł. Wyciek płynu chłodzącego od strony skrzyni wskazuje na uszkodzenie obudowy termostatu, która ma skłonność do odkształcania się. Podwyższone zużycie oleju 1 litr na 1000 km wskazuje na zużycie gładzi cylindrów. Awaria sondy lambda, która objawia się informacją check engine oraz zwiększonym o nawet połowę zużyciem paliwa. Silnik napędzany jest przez solidny łańcuch rozrządu Morsa, który ma dobre opinie i w teorii jest bezawaryjny i dożywotni. Według niektórych mechaników Renault zaleca się wymianę rozrządu w interwale 150 do 300 000 z uwagi na możliwe usterki napinacza i prowadnic. Żywotność turbosprężarki wynosi około 250 000 km, a silnik teoretycznie powinien przebyć ten dystans bezawaryjnie. Żywotność silnika można uśrednić na 300 000 km i jest to parametr charakterystyczny dla nowoczesnych silników wysilonych, np. Hondy czy Mercedesa. Wraz z końcem tego odcinka chciałbym serdecznie Was, naszych drogich widzów, zaprosić na serię filmów o silnikach, w których będziemy omawiać najbardziej kontrowersyjne jednostki pod względem trwałości i rozwiązań technologicznych. Cześć!